Cieszyłem się krótką chwilą, jak miałem czysto, ale wiadomo, zawsze coś trzeba zrobić, a wtedy jest bałaganem. Dzisiaj znowu zabieram się za warsztat, ale starsza pani jest ok, wszystko jest jak najbardziej w porządku, nie chodzi o nią. Chodzi o małego bzika, którego w tej chwili tutaj nie ma, ale silnik wciąż czeka już prawie 5 miesięcy na części. Mam już wstępnie różne części tutaj. Najważniejszą to mam wał napędowy. Tak, to mam jeden karton z częściami, a cały silnik jest w tym kartonie, więc już go wyciągam, przeglądam co tu było do zrobienia. Nie pamiętam już. Sprawdzam, czy wszystko mniej więcej mam. Temat niekończący się, zaraz pokażę Wam. Śruba spustu oleju. To trzeba zrobić dobrze. Nie wiem, jak ja to jeszcze zrobię, ale już Wam pokazuję, o co chodzi. Wał wygląda zacnie jako zamiennik. Zestaw podkładek, uszczelek. Myślę, że będzie dobrze. A tutaj już przeglądam. Ośka widać hartowana, wysprzęglika po dwóch stron. W bardzo fajnym, nowym stanie, więc to jest super, bo to jest od Suzuki prosto. Jedna szpilka, która była urwana, zniszczona, też jest od Suzuki zestawu. Uszczelniacze, reklama. Łożysko Kojo. Teraz będę sprawdzał też coś od Suzuki. Już nie pamiętam, bo sporo czasu spędziłem, żeby przygotować tą całą listę do... O, tutaj też mam elementy, które były zamawiane. Tą listę niezbędnych rzeczy. I w tej chwili już po 5 miesiącach nie pamiętam, co my tutaj mamy. Tak, dobra, wtargałem karton. Co my tu mamy? Nasze kartery. Czy to jest ten karter? Tak. To jest ten karter, nad którym trzeba jeszcze popracować. I już mówię dlaczego. Karter został napawany. W tym miejscu, pamiętacie, w poprzednim filmie było pęknięcie wzdłuż gwintu. Nie wiem, jak to się stało, ale było pęknięcie. Karter został napawany. I teraz tak. Człowiek, który to napawał, no już powiem, 200 euro to kosztowało kawałek centymetr tutaj za spawanie, więc takie są ceny tutaj. I poprawił gwint. Tylko nie zwrócił uwagi, że fabryczny gwint był drobnozwojny. Było M10 bodajże ze skokiem na 1 bądź 1,25. Ktoś tu właśnie, ten pan, co spawał, poprawił to gwintownikiem M10 na 1,5. Więc tutaj tego gwintu, jak się przyglądam, strasznie śruba lata po wkręceniu. No, gwint jest nie przeciągnięty, ale no, bardzo słaby. I nie wiem, co jeszcze z tym fantem zrobię, bo teraz dopiero się przyglądam, że widzicie, ta powierzchnia nie jest sferyzowana. Nie jest wyrównana, więc tutaj też nie jest to zbyt ciekawe, żeby to uszczelnić. Albo śrubę udało mi się kupić M12 z uszczelką gumową, bądź tutaj mam uszczelkę miedzianą, bądź taką plastikową, która jest stosowana w samochodach motoryzacji, bądź będzie to zwykła śruba M10. Zaraz sprawdzę, czy coś z tego będzie, bo gdy tego nie zrobię dobrze, to taki remont silnika będzie strasznie nieprzyjemny, z tego względu, że włożymy fajne części nowe, a nam będzie się non-stop lało, pociło albo wręcz lało ze skrzyni biegów i będziemy zacierać sprzęgły skrzyni biegów, więc to mija się z celem. Kolejny element przez ten czas, który udało się znaleźć w czeluściach internetu, teoretycznie sprzedawany jako nowy. Widać plamy farby, nie wiem, co one mi tutaj mówią, ale co się dzieje z tym wałeczkiem? Według mnie on był już zakładany, bo tutaj widać ślady brudu, przynajmniej może raz. Dlaczego? I
Tutaj w miejscu, tutaj jest, nie wiem czy to widać, akurat gdzie są wargi uszczelniacza, widać, że był zakładany, bo tutaj jest lekko przytarcie. Tutaj gdzie są wargi uszczelniacza, jak na złość, wałek był o coś uderzony, obity, był odprysk. Ja to delikatnym pilniczkiem, iglaczkiem, papierkiem ściernym spolerowałem, natomiast jest wgłębienie, jest dziura. I masz ci los, masz ci babo placek. Wałek jest prosty. Widać, że faktycznie gdzieś z zapasów, ale czy ktoś sprzedał, bo widział to obicie, czy to się obicie wydarzyło gdzieś nie wiadomo w którymś momencie transportu do mnie. Jak już otrzymałem ten wałek, to mnie to zaniepokoiło i myślę, że spróbuję troszeczkę kleju do metalu zalać, odtłuścić, zalać ten otworek i później zeszlifować, bo ciśnienia dużego tu nie będzie, ale uzupełni lukę i możliwe, że nie będzie się to lało, pociło, a przede wszystkim nie będzie szarpało przy ruchu warg simmeringu uszczelniacza. Więc projekt, tak, ktoś wcześniej pisał, że to będzie projekt, myślałem, że nie, że tego typu motocykle jak zamawiasz części, wymieniasz części, czyli po prostu wymiana części, a okazuje się, że to jest projekt, bo samo szukanie części, sprowadzanie, zamawianie z katalogów w sklepie są, ale muszę od producenta zamawiać gdzieś tam z Japonii inne rzeczy, więc nie jest to szybko. Jest jeszcze właśnie tych parę spraw do rozwiązania, więc finalnie tak jest to, zrobił się z tego projekt nawet bardziej skomplikowany niżeli starsza pani, ponieważ ja chcę pomóc i ja nie decyduję o wszystkim. W starszej pani ja decyduję o wszystkim i po prostu to co utnę, to co połamię to jest moje, a tutaj staram się zrobić to dobrze, żeby to było zgodnie ze sztuką i żeby to działało przede wszystkim. Tutaj dla przykładu wygięty wałek. Widać, w którym miejscu pracowały wargi uszczelniacza idealnie. Gdy przyłożymy, już nie muszę nawet mierzyć suwmiarką, ale gdy przymierzymy te wałki obok siebie, to ten tutaj wżer wypada idealnie w miejscu. Tutaj nawet takie świeci się, jakby ten wałek siedział, był używany, z tego co śmiem twierdzić, po tym przytarciu chociażby, że idealnie jest w tym miejscu, więc ten wałek w moich warunkach próbowałem to jakoś naprostować, ale nie mam kuźni i sprzętu, żeby to naprostować, więc trzeba pokombinować z tym nowym, dlatego był szukany nowy prosty wałek w stanie perfekcyjnym, a jak to okazyjne części nowe, magazynowe, nie jest to idealne. Matko buddyjska, ale puzli, skrzynia biegów, wszystkie tutaj zębatki i inne elementy. Łamatką buddyjską, jejku, aż się odechciewa podchodzić do tego tematu, bo nic nie pamiętam co gdzie było i dlatego nagrywam filmy, żeby sobie wszystko przypomnieć, bo to nie jest takie proste po tak długim czasie, po 5 miesiącach ogarnąć co gdzie było. A mówiąc jeszcze w skrócie co gdzie było, to szukałem serwisówki, po prostu manual serwisowego i nie mogłem znaleźć. Przez tyle czasu nie mogłem tego znaleźć. Wczoraj wieczorem siadam, powiedziałem motyla noga, co ma być to będzie. Jakąkolwiek serwisówkę od Suzuki 50 cm znaleźć, ściągnąć tylko jedynie po to, aby orientacyjne momenty do kręcania kosza sprzęgłowego i tutaj śrub na wale ogarnąć, żeby tego nie poprzeciągać. I co się okazało? I znalazłem instrukcję od Suzuki TS50, gdzie ten silnik jest praktycznie bardzo zbliżony konstrukcyjnie i są wszystkie momenty, cały serwis opisany, więc będę na tej instrukcji bazował, jeżeli chodzi o momenty dokręcanie mniej więcej, więc to jest super fajne, że udało się, bo inaczej mi się w ogóle nie chciało do tego tematu podchodzić. Przeglądam i znalazłem właśnie w tym pudełku
To jest oryginalna śruba spustowa od tego silnika oleju. I teraz będę kombinował, co tu jest odjanie pawlone, jeżeli chodzi o ten gwint. Pompa oleju, tutaj automaty odbiegów. Aż głowa zaczyna boleć. Ile tutaj tego wszystkiego jest w tym momencie. Ale tutaj jakiś kowal mocno, nie wiem co tu się zadziało z głowicą, ale ta szpilka była kątówką czy nożówką wycięta, coś nie chciało się odkręcić. Trzeba się poprzyglądać i też nie mam nakrętek do szpilek, ale to chyba zwykłe ósemki skompletuję. Też paru śrub nie mam, więc zabieramy się do dzieła. Zobaczcie co się dzieje. Ta śruba, nie mam przymiarki, żeby sprawdzić, ale to jest coś pomiędzy M10 1,25, bo chyba nie jest to na 1. Tak, 2 obroty, 3 obroty i dalej się blokuje. Dalej się blokuje. Nie będę na hama naciskał, dlatego że te gwinty są pomieszane. Jedyny sposób, jak mogę sprawdzić, jaki to nie jest gwint, to mam zestaw podstawowych, zwykłych metrycznych gwintowników klasycznych śrub i M10 na 1,5 to na pewno nie jest, bo jeden obrót zaczyna się wkręcać i nie idzie. To na pewno nie jest, to jest zwykła śruba 8,8 kupiona na wagę i tutaj wszystko to się wkręca jak powinno, czyli to jest właśnie M10 na 1,5 i ta śruba tutaj, widzicie, wchodzi z wielkim luzem, o, tak się telepie. Oczywiście jest za długa, można ją ewentualnie uciąć. Widać jaka jest płaszczyzna, że to też albo nagwintowane nie jest osiowo, że teraz to podkładką, nie wiem czy z podkładką tą twardą miedzianą to się uszczelni. Dlatego to jest taka kombinacja niefabryczna, że jeżeli to nie jest idealnie płasko, to tę podkładkę bym tak jakby trochę odrzucił, bo ona nie jest na tyle miękka, żeby to się uszczelnić. Z takiego tworzywa możliwe, albo właśnie tutaj kauczukowa, czyli tak zwana gumowa. Tylko nie wiem, czy M12 znajdzie się tutaj miejsce, mięso, w sensie, żeby to można było przygwintować na M12, bo ta śruba musiałby być jakiś o-ring specjalny, żeby to delikatnie wkręcić, uszczelnić, bo inaczej to lata. Skoro tak lata, to ten olej ciepły będzie ciekł. Jak zobaczymy do środka, tak ten gwint wygląda, że widać namiastkę starego, widać namiastkę nowego, ale nie ma, te zwoje są w połowie. Masakra. Tutaj jak widzicie jest wlotna śruba i nie ma za dużo tak zwanego mięsa w karterze, żeby to przegwintować na M12 z tej dziesiątki. Więc ta śruba, za którą jeździłem całe miasto szukając jako alternatywy, tylko dlatego, że mam taki gwintownik M12 z tym skokiem, tu się najzwyczajniej nie zmieści. Nawet jakbym przegwintował jakimś cudem, no to ten kołnierzyk tej śruby i uszczelka nie ogarnie tej powierzchni tutaj. Nie ogarnie tego. Więc jest temat wciąż kiepski. Staram się coś wykombinować. Znalazłem w swoich zapasach podkładkę miedzianą 10, Fi10. To już jest całkiem nieźle. Mam przyciętą śrubę i chyba wrócę do pierwotnego pomysłu. Przewiercenia śruby, przegwintowania wewnątrz na bodajże M6 może albo M5 i wklejeniem tej śruby z podkładką miedzianą tutaj w karter na stałe, klejem do metalu, a wykorzystanie do spuszczania oleju tutaj mniejszej śrubki to chyba jest jedyny sensowny pomysł, bo nawet jak tymczasowo jakimś silikonem to zalepię, to przy zmianie oleju będzie porażka.
bo to będzie tłuste, żeby później czymkolwiek to zalepić. Więc trochę porzeźbię w tej chwili. Najwyżej będzie się olej wysysało, albo ostatecznie można zawsze pokrywę od sprzęgła otworzyć i wtedy bum, zlać olej. No i to jest właśnie problem naprawiania tych urwanych gwintów z pustu oleju, to jest masakra. Widać, że gwint był z ręki robiony i nie pod kątem prostym i teraz to będzie ciekło, gdy się tego dobrze nie zaklei, to będzie ciekło, bo powierzchnia też nie jest już płaska, a gwint jest rozwalony, nie ma prostego styku, więc chyba ten klej pójdzie w grę, bo nie mam innego pomysłu. Refabrykuję tą śrubę zgodnie z pomysłem. Wiercę, tylko wiercenie z ręki nigdy też nie będzie osiowe. Mamy tabelkę, jakim wiertłem wiercić. Sprawdziłem, M6 mi się nie zmieści, dlatego że nie mam centrycznie wywierconego otworu. Mogę zrobić to M5, 4 i 2. Muszę takie wiertełko znaleźć. Mam tylko jedno jedyne, bo zazwyczaj w takich zestawach to jest 4, 4,5. 4,5 się do tego nie nadaje. Mam już gwint M5. Wydawałoby się, że jest ok, ale nie jest. Widzicie oznaczenie 8,8. Zaraz biorę pilnik, żeby to na równo zeszlifować, więc to się mi sobie wkręca fajnie. Wypadałoby znaleźć jakąś mosiężno-aluminiową, jakąkolwiek podkładkę M5, żeby to uszczelnić, ale nie jest źle. Ok, napisz mi w komentarzu, jaki ty byś miał pomysł w takich warunkach, żeby zrobić to w miarę dobrze. Ja mam taki pomysł, czyli tak, tą śrubę kleję na dwuskładnikowy epoksyd i tutaj oczywiście będzie zagwozdka, bo stal, aluminium, rozszerzalność cieplna plus epoksyd, nie wiem, czy to będzie najlepsze rozwiązanie, ale spróbujemy. Nierdzewna śruba, która będzie w stal wchodziła, też niezbyt dobry pomysł. I cienka podkładka, taka blaszana, jest na tyle cienka, że powinna się ona odkształcić po dokręceniu. Na tą chwilę to jest taki pomysł, ale to nie wszystko, bo dam podkładkę tutaj na śrubę, wkręcę ją normalnie kluczem z odpowiednim momentem, zaraz sprawdzę w instrukcji, tak jak fabryka przykazała. Odtłuszczę dwie powierzchnie, tutaj jeszcze wyszczotkuję ten gwint, żeby był czysty, odtłuszczę i to wkleję. Zobaczę też przy dokręcaniu odpowiednim momentem, czy nie objadę tego gwintu i to będzie przykręcone, a później tutaj muszę wykonać otwór, bo to jest otwór w karterze spustowy, który przechodzi tutaj i to jest ten otwór, żeby olej tutaj z silnika, ze skrzyni biegów mógł spływać też i od tej strony. No, oczywiście będzie ta wymiana oleju bardzo czasochłonna, dłuższy czas będzie trwała przez taki mały otwór, ale najważniejsze, że będzie taka możliwość i trzymajcie kciuki za to rozwiązanie, czy to nie będzie zaraz szybko ciekło. Bo na tą chwilę nie mam lepszego rozwiązania poza ewentualnie coś na zasadzie uniwersalnego korka na stałe, czyli tutaj jakaś guma, śruba i wtedy będzie zacementowane na stałe. Przykręcamy. To jest fajne, bo pomiędzy 15 a 20 Nm, więc ustawię 15, no nie więcej, bo nie chcę zupełnie zerwać tego gwintu. Śruba przeszczotkowana, odtłuszczona. Tutaj też odtłuszczone i zeskrobałem papierkiem ściernym i zobaczcie, jakie są wrzery na powierzchni. To są wszystko wrzery po spawaniu prawdopodobnie. I spawanie miało być po to, te 200 euro, cena spawania, żeby to było bez klejenia, żeby to było tip-top. A jak widać, no dobrze, że jest pospawane, bo nie będzie tym spawem, pęknięciem cienkim gdzieś tam wyciekało obok, bo klej by tam tego nie uszczelnił, ale próbujemy kleić, czyli pierwotny pomysł naprawy. O, nie lubię takich napraw, bo prowizorka poniekąd, ale może się okazać dość trwała.
16 Nm ustawiłem. Dobra, jest. Zobaczymy, jak wyschnie, czy będzie można to właśnie wtedy ładnie papierkiem przyszlifować i usunąć ten nabytek. Tutaj ta żywica wpłynęła też do śruby, później będzie trzeba to sobie wyfrezować, żeby jednak był ten spływ. Tutaj wywiercić i widać, jak ten klej wypełni te wszystkie szczeliny po bokach. Tutaj też dookoła. I na dzisiaj byłoby wszystko, dlatego że trzeba pozwolić dla tego kleju dobrze zżelować. Dopiero jutro będę wiercił tutaj otwór spustowy i tutaj wyfrezuję, żeby to wszystko było. I też chyba sześcian objadę frezem tak, aby nikomu do głowy nie przyszło chwytać za to kluczem i próbować odkręcać jako całość, bo to byłoby wtedy niefajne. Dobra, minęła doba od sklejenia. Zeszlifowałem kanty tej śruby, dlatego żeby na przykład ktoś się nie pomylił i nie wziął klucza 17. O, i to jest zabezpieczenie przed tym, żeby nikt nie próbował tego odkręcać. Fajnie. Tu widzimy światło. I teraz tak, tutaj wywierciłem otwór. Też widać światło właśnie do spustu oleju. Tędy olej spływa i tędy. No i ten klej, ta żywica całkiem, powiem tak, że się kruszy nawet frezem. No jest taka dość twarda, więc istnieje światełko w tunelu tak zwane, że to powinno w tym miejscu klejenia być ok. Trzymajcie kciuki, ja też będę trzymał kciuki. I to właśnie najwięcej czasu zajmuje takie niby drobiazgi w naprawie silników, że niby coś tam trochę jest do zrobienia. I to już drugi wieczór, kiedy przy tym grzebie, zamiast zająć się przyjemną rzeczą, bo najprzyjemniejsza rzecz jest wtedy, kiedy mamy wszystkie części umyte, nowy zestaw części, wszystko jest czyściutkie, bierzemy sobie w palec czyściutki olej, smarujemy, skręcamy, mamy instrukcje, mamy podane wszystkie newtonometry, momenty, mamy narzędzia do tego. Wtedy naprawdę jest wszystko przyjemne i odstresowująca praca, składanie tego wszystkiego. Początek pracy przy silniku zawsze jest brudny, ohydny i nikt tego nie lubi. Wtedy mówią, że czarne ręce, brud pod paznokciami, mechanicy lubią brud. To nieprawda moim zdaniem. Moim zdaniem to jest ten moment, kiedy czujemy się dobrze, bo zwyciężyliśmy ten brud, to wszystko umyliśmy i możemy zająć się już tą częścią przyjemną, czyli ożywieniem tego, weryfikacją, cieszeniem się tego, że te elementy są czyste, przejrzyste i składamy to na nowo. To jest właśnie ten moment, który daje satysfakcję.